Co to kurwa za śmieć? Co ty powiedziałeś? Zatrzymałeś się na kopercie. Za szybą nie masz karty parkingowej. Ale 500? I 5 punktów karnych. Pojebało cię? Podnieś to, bo zaraz dostaniesz drugi za zaśmiecanie, a trzeci za obrażenie funkcjonariusza na służbie. Masz prawo nie przyjąć mandatu. Wtedy sprawa zostanie zgłoszona. Ja pierdolę. Rozmawiam z jakimś robokopem? Wypisuj sobie te świstki, przecież ja i tak tego nie zapłacę. Przyjmujesz mandat? Czy mam wypisać wniosek o ukaranie? Dziwi cię, że hrabia cię tu nie chce. Czapka by ci z głowy nie spadła, jakbyś wykazał choć odrobinę wdzięczności człowiekowi brata. A czego ty się spodziewałeś? Kwiatów i bombonierki? Gdyby nie hrabia, nie radziłbyś sobie z obcymi gangusami. To my tu dbamy o porządek. Podpisz. Pokaż jeszcze, co masz w bagażniku, jesteś wolny. Już! Po co ci tyle pirotechniki? To jak to? Przecież to dla twojej matki. Jutro ma urodziny, a hrabia organizuje fiestę. Ty wiesz, że używanie tego typu materiałów pirotechnicznych na imprezach masowych wymaga zezwolenia, nie? Masz na to jakieś papiery? No, tak myślałem. Dlatego muszę to skonfiskować. Chujałeś? Przecież to jest dla twojej matki. Może być nawet dla papieża. Hrabia dobrze gadał. Ty naprawdę jesteś mędą. Słuchaj. Jeszcze jedno słowo. Askuję cię za znieważenie funkcjonariusza na służbie. Łapiesz? No. I powiedz mojemu bratu, żeby tak się nie rozpędzał z tą imprezą. Przekażę. Bądź kurwa pewien, że przekażę. Przysięgałem sobie nie wchodzić w układy z moim bratem. Hrabia nigdy w życiu nic nie zrobił bezinteresownie, ale ostatnio pomógł mi w jednej sprawie i muszę znosić te cyrki z jego przydupasami. Kurwa. To był odruch. Zaniepokoiła mnie ta wypchana po brzegi skrzynka na listy. Dlatego od razu poszedłem do mieszkania sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Przepraszam. Dzień dobry. Dzielnicowy Andrzej Potoczny, komisariat na Gorczaku. Mam takie pytanie. Rozmawiał pan ostatnio z Rozalią Kwaśniak? A ostatnio to nie. Ale ona rzadko wychodzi. Sama mieszka? Wie pan, z kotami. Czuje pan odorek? Czuję. Z 10 sierściuchów tam ma. Ale teraz to o tej porze roku to chyba będzie w Rabce albo w Ciechocinku. A kotami kto się zajmuje? Psz, ja tam nie wiem. Mnie się nie spowiadała. Dziękuję.
To nie był tylko odorek. Ten smród nikomu nie przeszkadzał. Jakim cudem. Już pod drzwiami żołądek podchodził mi do gardła, kiedy otworzyłem te drzwi. Myślałem, że się zażygam. Znam ten smród. To smród rozkładających się zwłok. do 05. Mam zwłoki na Przemysłowej 16/22. Prześlijcie do techników i jakiegoś lekarza do stwierdzenia zgonu. Ta kobieta nie żyła od kilku tygodni. Ciałem zajęły się koty. Widok był makabryczny. Przez ten czas nikt nie zapukał, nikt się nie zainteresował. Znieczulica i obojętność. Takie czasy. Rosalia Kwaśniak, lat 70, mieszkała sama, nie licząc tych kotów. Kotów ludożerców. Nie zauważyłem śladów przemocy. Z sąsiadami jeszcze nie rozmawiałem, ale w kuchni znalazłem leki przeciwzakrzepowe. Pewnie chorowała na serce. Moja matka takie bierze. Dobra, zobaczymy, co powie patolog. I wykaże sekcja. Na razie spisz zeznania sąsiadów i podrzuć mi później na biurko, dobra? Z oględzin wynika, że pani Kwaśniak nie żyła od kilku tygodni. No, trudno uwierzyć w to, że państwo nie czuli tego smrodu rozkładających się zwłok. Ona mieszkała z kotami. Tam zawsze śmierdziało. A po tylu latach człowiek się przyzwyczaja. Ale to nie tak, że my jej to wypominaliśmy. Pani Rozalka to był anioł, nie kobieta. Trzeba było to i dzieci przypilnowała, i mąkę pożyczyła. Ja na nią złego słowa nie powiem. Miała jakąś rodzinę? Syn i synowa zginęli w wypadku. Ale miała wnuka. Nawet tu mieszkał parę lat temu. Ale ze 2 lata go nie widziałem. Jak on się nazywa? Michał Kwaśniak. Cześć, młody. Dziękujemy. Nie ma sprawy. Dziękuję państwu. Różni są sąsiedzi. Ci mieli wywalon na starszą panią, podobnie jak wnuk, który miał ją po prostu gdzieś. Może źle gotowała, może nie podobały mu się jej koty. W każdym razie trzeba było go poinformować o śmierci babci. Przepraszam. Przepraszam. To na urodziny mamy. Będą balety jak rok temu. Karetki latały w tej we w te. Spisz to, zrób ewidencję i zanieś do magazynu. O, a ten co? Proszę, pomóżcie. Napadł cię ktoś? Podtrzymajcie mnie tu parę godzin, please. Najlepiej do jutra. Gdzie ty masz ubranie? Dobra. Fajny żart, pośmialiśmy się. Będziesz gwiazdą internetu. Ale nie przeginaj pału. Jezu, to nie jest prank, przysięgam. Proszę schować te telefony. Tu nie ma nic do oglądania. Dobra, młody jest wystraszony, daj mu powiedzieć. Co jest? Aresztujcie mnie. Przyznaję się do wszystkiego. Do czego się przyznajesz? Tych wszystkich ludzi ja zajebałem. Jak mnie nie złapiecie, będę zabijał dalej. Dobra, wrzuć go na dołek. To ściemniacz jakiś. Biorę to na siebie. Daj mu ubranie, zanieś to do magazynu. Nie masz podstaw do zatrzymania. No to wpiszę go, nie wiem, za nieobyczajne zachowanie. Otwórz.
No i masz, czego chciałeś. Jest okej, dzięki. Była chociaż tego warta? Aż. No co? Z tych grudniowych włamów. Tylko to znalazłem. I czapkę ubierz. Zimno jest. Dzięki, jest tam w porządku. Pomogłem ci, ale nie myśl, że to hotel. Przekimasz się i spadasz. Pomogłem dzieciakowi, bo sam byłem kiedyś młody i głupi i różnie bywało z pannami, wiadomo. Ale wtedy mogłem liczyć tylko i wyłącznie na siebie. Mój ojciec miał swoje ciemne interesy, więc nie miał kto mnie naprostować. Jakoś się ogarnąłem, ale nie każdy ma tyle szczęścia, co ja. Dobry. Dzielnicowy Andrzej Potoczny, Nie komisariat. no, bez jaj. Przecież mówiłem tej idiotce, że zapłacę w następnym miesiącu. Niech pan otworzy! Chuja, nie dam się wsadzić za alimenty! Ja w zupełnie innej sprawie. Pańska babcia Rozalia Kwaśniak nie żyje. Znaleźliśmy ją dzisiaj w mieszkaniu. Słyszy pan? Cześć Patrycja, co jest? Nie mogę mówić, w pracy jestem. Nie chcę gadać przez telefon. Po prostu przyjedź szybko i wszystko ci wyjaśnię, okej? Serio, ta stara wiedźma w końcu wyciągnęła kopyta? No to z kim mam się kontaktować w sprawie testamentu? O testamencie nic nie wiem, miałem tylko przekazać panu tę wiadomość. No a ta cała kasa, złoto, biżuteria, kto tego pilnuje? No przecież to wszystko chyba teraz moje. Wyglądało na to, że żyła skromnie. Bo wolała wydawać wszystko na te pierdolone sierściuchy, niż podzielić się z wnukiem. Jedyne, co w życiu od niej dostałem, to wpierdol. I to nie raz. Czyli wychodziło na to, że Kwaśniakowa wcale nie była taką miłą staruszką, jak mówili sąsiedzi. Znęcała się nad wnukiem, nikomu nie ufała bankom, pieniądze trzymała gdzieś w domu. Więc musiałem pojechać do tego mieszkania i jeszcze raz je przeszukać. Tyle, że najpierw musiałem sprawdzić, co dzieje się z moją córką. Patrycja! Patrycja! Co się dzieje? No dzwoniłaś, co się dzieje? No nic. Wujek chciał z tobą pogadać. I po to mnie ściągacie tutaj w środku roboty? Gdzie są kurwa moje fajerwerki? Dostaniesz pozwolenie, to dostaniesz też fajerwerki. W dupę wstać sobie swoje pozwolenie, ja jestem u siebie, braciszku, i nikt mi nie będzie mówił, kiedy ja mogę sobie kurwa sztuczne ognie. I to jest właśnie twój problem, tego nie rozumiesz. Do tej pory robiłeś co chciałeś, ale to się skończyło. Tato, no ale to miał być prezent dla babci. Proszę cię, Pat, nie wtrącaj się. A ty nie wciągaj mojego dziecka w jakieś swoje chore pomysły. Bo co, bo boisz się, że zobaczy, jaki z ciebie palan? Zajebałeś mi fajerwerki, bo jesteś mściwą mędą. Taka prawda odgrywa się na mnie. Tłumacz sobie to jak chcesz, a fajerwerki i tak zostaną w magazynie. Tak? Tak. To się jeszcze okaże. Przecież tu nie chodziło o urodziny mojej matki, tylko jak zwykle o pompowanie ego mojego brata. Chciał pokazać, że to on ma ostatnie słowo i że to on jest bossem na Gorczaku. Ale sorry, tym razem te urodziny miały wyglądać zupełnie inaczej. Słucham cię, robaczku. Jestem w mieszkaniu Kwaśniakowej. Rozmawiałem z jej wnukiem. Powiedział mi, że babcia spała na pieniądzach. Ciekawe. Nie wiem, może znajdę tutaj jakieś fanty. Skarby, rozejrzę się. W
kontakcie. Okej. Zobacz. Obwieszona złotem jak stara cyganka. Wnuk nie kłamał. Ktoś nas ubiegł i obrobił mieszkanie. Drzwi były otwarte, każdy mógł wejść. Ale nie każdy miał motyw. Co jeszcze mówił ten młody kwaśniak? Że staruszka wcale nie była taka miła. Miał z nią piekło podobno. Jak skończył 18 lat, wyprowadził się z kamienicy. Żywił urazę. Mógł ją zabić dla hajsu. Wszedł do mieszkania wkurzony, pokłócili się i... Gdyby to on, to nie wysypałby się do mnie o tej kasie, nie? Proszę. Masz pacjenta na dyżurce. A kto taki? Dobra, ściągnij mi tutaj tego kwaśniaka. Otwórz. Dobry, panie Kolasa. Czy mogę pomóc? A co ty tak do mnie oficjalnie, Andrzejku? Przecież ja z twoim świętej pamięci starym pod jedną celą garowałem. O, słyszałem. Gdyby mnie wtedy wyrok skrócili, to bym cię do chrztu trzymał, smyku. Do rzeczy. Pan przyszedł odebrać syna. Pamiętasz? Tego nudystę. Ten chłopak to twój syn? No mój. To chyba nieślubny, co? No dobra. Nie pierdol, Andrzejku, tylko powiedz, kiedy go wypuszczacie. Jaki masz do niego interes? A to już moja sprawa. Moja też. Jak chcesz łamać warunkowe. Normalnie gadane masz jak staruszek. Tylko ten mundur. Chyba wyjaśniliśmy sobie wszystko. Przekażcie mu tylko, że pozdrawia go Biesiek Kolasa. Mam z nim sprawę do obgadania. Myślisz, że młody przeleciał mu żonę? Jak Wiesiek siedział, to pół Gorczaka do niej chodziło. A ty skąd wiesz? Byłeś? Widziałeś? Otwórz. Kolasa? To twarda recydywa, pół życia przesiedział w więzieniu. Na Gorczaku nie straszyli nas czarną wołgą, tylko krwawym wieśkiem. Jeśli ktoś mu podpadł, no to mogiła. Gdzie jest kurwa kasa? Gdzie jest kurwa kasa? Kurwa cały hajs! Rozumiesz kurwa? No jutro ma być cały hajs, rozumiesz kurwa? Wszystko kurwa! Wszystko! Wszystko mówię! Gleba! Gleba! Łapa, dajesz! Druga, mówię kurwa, druga, głuchy jesteś? Co jest z tobą? Jak tam? Żyjesz? Dasz radę? 00 do 05. Jestem na granitowej 7 przez 5. Przyślijcie tutaj karetkę i kogoś, żeby zabrał typa. Przyjąłem 00, wysyłam wsparcie. Piśnij tylko słowo, a spotkasz się kurwa ze swoją babcią. Skąd wiesz, że ona nie żyje? Na klepsydrze kurwa przeczytałem. Kwaśniak miał dużo szczęścia, a ten typ to rasowy bandyta. Po spotkaniu z nim pakują cię w gips, a jajecznicę żeresz przez słomkę. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby Kwaśniakowa to była też jego robota. Odblokuj. Chyba głuchy jesteś. Dlaczego pobiłeś Kwaśniaka? Babcię też odwiedziłeś? Kwaśniakowa nie żyje, ktoś wyczyścił fanty z mieszkania.
Wiesz, że jeżeli na sekcji wykażą, że staruszka nie zmarła śmiercią naturalną, to ciebie oskarżą jako pierwszego, nie? Pojebało cię. Ja kobiet nie biję, a już na pewno i takich starych. A komu młody nadepnął na odcisk? Kto ci zlecił to pobicie? Chuja na mnie masz. A jak Kwasiek coś powie, to... To co? To zrobisz to samo, co ze staruszką? Kurwa, skończ już z tą babcią. Pewnie wnuczek ją zajebał, bo się chciał do kasy dobrać. Spytajcie go o automaty do gier. Ile hajsu na nich przepuścił i to nie swojego hajsu. A, czyli chodzi o długi, tak? Ja tego nie powiedziałem. Komu młody był winny kasy? Co? O kurwa, no bez jaj. I znowu we wszystko był wplątany mój brat. Jest jak nowotwór z przerzutami. Zawsze wraca i nie sposób się go pozbyć. Boli? Trochę. Dałabym ci moją aspirynę, ale przepisy tego mi zabraniają. Powiesz mi, czego chciał od ciebie ten drab? Nie znam go. Proszę zanotować, że nie składam skargi i odmawiam zeznań. Słoneczko, to jest przestępstwo ścigane z urzędu. Mleko już się rozlało. Jesteś tu w charakterze świadka, ale i poszkodowanego. Jakiego kurwa świadka? Odmawiam zeznań. Proszę to zapisać. Chcę mieć to na piśmie. Co zrobisz z tym świskiem? Pójdziesz na miasto i będziesz się chwalił, że nie jesteś kapusiem? Kurwa, oni mnie zajebią. Kto? No nie, albo moje dziecko. Usiądź, uspokój się, chcemy ci pomóc. Jeżeli coś ci grozi, musisz z nami współpracować, nie masz innego wyjścia. Żartujecie, kurwa? Jak wy mi możecie pomóc? Wy, krawężniki z Gorczaka, przecież wy gówno możecie. Kto ci grozi? Kto nasłał na ciebie tego typa? Podaj mi nazwisko. Chcecie pomóc? To znajdźcie Iskę Marchwicką. Kto to jest? Mieszka w tej samej kamienicy, co moja babka. To z nią mam dziecko. Synka. Ma na imię Patryk. Z Iską mam straszną kosę w sądzie, ale Patryś niczemu nie jest winny. Ten facet, który cię pobił, groził twojej rodzinie? Może to on zabił Rozalię Kwaśniak? Po prostu dajcie ochronę mojemu synkowi. Okej? Kończyłem służbę, ale natychmiast pojechałem do mieszkania Izy Marchwickiej. Dziewczyna wcześniej twierdziła, że nic jej nie grozi, że nie potrzebuje ochrony. Ale ja czułem. Czułem, że mój brat posunie się do wszystkiego, żeby tylko odzyskać długi. Chodź, tutaj nie raz. Dzień dobry, panie dzielnicowy. Dzięki. Odpalisz chociaż jedną petardę, a zamknę ci tę całą imprezę. To nie jest żadna kurwa moja impreza, tylko matka ma urodziny, dociera to w ten pusty łeb. Nie zasłaniaj się matką, bo doskonale wiemy, dlaczego to robisz. Oświeć mnie. Darmowa woda i fajerwerki niczego nie zmienią. Nie szanują cię na Gorczaku, tylko się ciebie boją. Łapiesz? No może ty też powinieneś. Do tej pory robiłeś, co chciałeś, ale teraz to się zmieni. Nic się nie zmieni. Co ty sobie kurwa uroiłeś, że ty wpadniesz tutaj i zaczniesz robić porządki jak jakiś kurwa brudny Harry? Ty żyjesz w bańce, braciszku. Jezu, musicie się tak z rana samego wydzierać? Jak wrócę z roboty, ma tego nie być, Bo co? bo nie chcę się przekonać. Tato, a ty nie możesz sobie chociaż raz odpuścić? Weź, przyjdź po prostu na tą imprezę i nie rób scen. Przyjdę. Młody, podpisz tutaj i jesteś wolny. A strój Mikołaja możesz sobie zatrzymać. O nie. Spokojnie, pani Kolasa, bez numerów. Młody jest razem z nami. Ale ja chciałbym z nim na osobności pogadać. Co pan ma za plecami? No dobra. Niech będzie przy świadkach. Młody, chodź no tu.
No nie bój się. A to jest pierścionek po mojej świętej pamięci mamusi. Kosztował kupę siana. Zwrócisz później. Ale ja nie rozumiem. Teraz, kolego, zrobisz to jak facet. Ale co? Oświadczysz się mojej Jessice. Ale ja jej nie znam. Przyznaję, że na początku troszeczkę się na ciebie wkurzyłem. Jessice też się dostało. Ale ja wiem, jakie są czasy. Młodzi nie chcą czekać z tym do ślubu. Ślubu? Jakiego ślubu? A co ty myślałeś, że ja ci pozwolę z nią żyć na kocią łapę? Mówiłem panu, że jej nie znam. Do niczego nie doszło, to była pomyłka. Pomyłka? Jaka pomyłka? Stałeś nad nią z gołą fujarką. Ale to nie było tak. To przez moich kumpli zrobił. Dla beki spili mnie, rozebrali i zostawili na balkonie. Zszedłem po balkonie na dół, a z balkonu do pokoju pana córki. Chciałem wytłumaczyć, ale wtedy pan wpadł z tym nożem w łapie. Dobra. Panie Wiesławie, wie pan co? Wydaje mi się, że młody mówi prawdę, więc może niech pan go potraktuje po chrześcijańsku, co? Po chrześcijańsku? To ja mogę mu zadać w ryja dać. Spokojnie. Pierdolone studenty. Lepiej, żebyś mu się więcej na oczy nie pokazywał. Jessica, idziemy. Jessica! No widzisz, młody, jak to jest u nas, na Gorczaku? Znajdź sobie jakąś spokojniejszą dzielnicę do zamieszkania, co? I co drugi kierunek wylewaj za kołnierz. Albo do paprotki. Zmykaj. Studenta nigdy więcej nie zobaczyłem. Chyba posłuchał mojej rady, a Wiesiek zdaje się, że dalej szuka kawalera dla swojej Jessiki. Chodź. Przyszły wyniki sekcji kwaśniakowej. Rozległy zawał serca bez żadnych innych obrażeń. To chyba zamyka sprawę. Co z kasą z mieszkania? I pobiciem kwaśniaka. Kwaśniakiem zajmę się sama. Ale jeśli ktoś miał okraść staruszkę, to mógł to być wnuczek z długami. A co z tą dziewczyną z dzieckiem? Mogła mieć motyw. Iza Marchwicka. Młody nie płacił alimentu, więc mogła stracić cierpliwość. Tak samo jak twój brat, któremu kwaśniak wisiał mnóstwo kasy. Może któryś z sąsiadów staruszki widział jego przydupasa. Hrabią wolałabym zająć się sama, bez urazy złotką. Kiedy go przesłuchasz? Kiedy będę miała konkrety. A ty idź pilnuj waszej imprezy rodzinnej. Nie chcę, żeby mi tutaj ten stosik urósł do rana, Ponczusiu. Okej, zrobię to. Ale najpierw pojadę do Marchwickiej. Może coś wie, albo coś ukrywa. Porozmawiam też z sąsiadami kwaśniakowej. Potoczny, my się chyba nie zrozumieliśmy. To jest teraz moja sprawa. Impreza rodzinna to jest to, co powinno cię teraz interesować i tylko to. Odkąd wróciłem na Gorczak, każdy mi tylko przypomina o moich obowiązkach. Nie zamierzałem czekać, aż Agata ruszy w końcu tyłek zza swojego biurka. Przecież mogłem od razu pogadać z tą dziewczyną. Odsunąć się. Odsuń się. Co z nią, panie dzielnicowe? Nie żyje. Co tu się wydarzyło? No pytam się, co tu się wydarzyło? Usłyszeliśmy krzyk, wybiegliśmy i ona już tutaj leżała. Wypadła z okna. A co z dzieckiem? Co z jej dzieckiem? Widział ktoś dziecko? Nie wiem. Nie. 00 do 05. Jestem na Przemysłowej 16. Kobieta wypadła z okna. Nie żyje. Przyślijcie mi tu techników i ekipę.
Cześć, młody. Zabrałem go stamtąd. Nie chciałem, żeby chłopak zobaczył swoją matkę leżącą na chodniku i żeby tak ją zapamiętał. Chłopcem zajął się psycholog. Nie pozwolił nam go wtedy przesłuchać. Odwiedzał ją tutaj ktoś? No przecież musiała mieć jakichś znajomych albo rodzinę. No przecież widzę, że coś wiesz, tylko się boisz. Kto się nie boi na Gorczaku? Mało się kto nasłuchał o tych zbirach od Potocznego? Ludzie hrabiego ją odwiedzali? Ja tego nie powiedziałem. Ale zaprzeczać też nie będę. Słuchaj, nie pierdol mi tutaj, dobra? Bo zginęła młoda dziewczyna. Więc albo zaczniesz coś gadać, albo pojedziemy sobie na dołek. Co jest? Gdzie jesteś? Rozmawiam z sąsiadami Marchwickiej, a co? Powiedzieli coś? Nic, jeszcze nie. Czekaj tam na mnie. Jestem za 10 minut. Jeszcze nie skończyliśmy. Obiecałem sobie kiedyś, że będę pierwszym, który skończy panowanie Potocznych w dzielnicy. Że doprowadzę mojego brata przed sąd. Dlatego nie powiedziałem Agacie, dokąd i po co jadę. Cześć. Nie mam teraz czasu, czego chcesz. Pogadać. To sobie zadzwoń na telefon zaufania. Są urodziny matki, nie chcę wojny. Ty ją zacząłeś. Załatwiłem ci pozwolenie na twój pierdolony pokaz fajerwerków. Zadowolony? Gdzie ci je podrzucić? Za godzinę w Ciuchlandii. O, gdzie moje papierki? Powiedz, że masz zasadę. Że nie zabijesz. Prawie ci kurwa uwierzyłem. Co ty znowu pierdolisz? Iza Marchwicka. Kto to jest? Była dziewczyna Kwaśniaka, teraz nie żyje. I Kwaśniak ci powiedział, że ją zajebałem tak. Po co miałbym to Jesteś robić? zatrzymany. Obróć się. Obróć się, mówię. Na kolana. Łapy do góry. Łapy do góry, głuchy jesteś. Nie kombinuj. Wykrali wam mózg w tej psiarni, kurwa. Patrz, Patuła, mój brat, a myślę, że dam się złapać jak jakiś frajer. Ej. Budź się. Wstawaj. Hrabia ci to zrobił? Mu kurwa nagadałeś. Przez ciebie mnie zajebią, a potem przyjdą po mojego synka. Gdzie jest Patryczek? Co z nim? Z twoim synem wszystko w porządku, ale... Iza nie żyje, przepraszam. Mówiłem wam. Prosiłem, żebyście mnie o nic nie pytali. Dlaczego mnie kurwa nikt nie słuchał? Przepraszam, spieprzyliśmy to. Obiecuję, że hrabia za to zapłaci. Za ciebie, za Izę, za wszystkich. Dopilnuję, kurwa, żeby zgnił w więzieniu. Co ty możesz zrobić? Jesteś w takiej samej dupie. Wstawaj. Przecież były moje długi, to mnie powinno. Wstawaj. Chuj, i tak jestem trupem. A co z twoim synem? Stracił matkę. Chcesz, żeby wychowywał się sam? Zależy ci na nim? To podnoś te dupy i wychodzimy stąd! Chodź. Chłopakowi kazałem się ukryć i nie wychylać. Następnego dnia pojechałem do kamienicy Kwaśniakowej. Zeznania sąsiadów miały być gwoździem do trumny mojego brata.
Dobra, tu masz konsolę i laptop. Jest znówka, tylko idź już. Musimy porozmawiać. A o czym? O tym, co pan widział. O hrabim i o Izie Marchwickiej. Ja nic nie widziałem. Tak? Porozmawiamy w środku? Czy chcesz, żeby cała kamienica wiedziała? Dobra, chodź pan. Pokażę panu parę zdjęć, może pan kogoś rozpozna. No tylko szybko, bo ja zajęty jestem. Kurwa, Romek, wiesz co? Idź w chuj z tym nowym robotem. Dobry. Dzień dobry. A co to? Wyprzedaż w markecie była? Pokazuje pan te zdjęcia, czy nie? Chwila. 00-05. Jestem w trakcie zatrzymania podejrzanych w sprawie śmierci Idzy Marchwickiej i Rozalii Kwaśniak. Prześlijcie posiłki. Nowy skuter, nowy laptop, nowy telewizor, robot kuchenny. Odpowiedź miałem cały czas przed nosem. W kradzież, być może w morderstwo, była prawdopodobnie zamieszana cała kamienica. Wszyscy sąsiedzi Kwaśniakowej. Wyniosłeś fanty z mieszkania Kwaśniakowej? Ludzie, co wy chcecie złodzieja ze mnie zrobić? Ja w życiu nic nie ukradłem. Ja uczciwie zapierdalam. Majster kradnie, kierownik, a ja nic, nawet jednej cegły. Ale ja nie o cegłach, tylko o Kwaśniakowej. Byłeś w jej mieszkaniu? Tak czy nie? Ta stara już gniła. Na co trupowi pieniądze? A nam? Za ten smród kotów, za te gówna, za te wszystkie lata nam się to należało. Nam? Czyli komu? Kto z tobą tam jeszcze był? Balinowski spod siódemki i Brzeski z synami. A Iza Marchwicka? Marchwickiej tam nie było. Kto wypchnął ją z okna? Ty? Gówno tam wypchnął. To się działo tak szybko, tam było pełno ludzi. To wypadek był. Ona chciała pójść na psy i dlatego tak się stało. Dowiedziała się, że skroiliście staruszkę. Chciała iść na policję, a wy ją zabiliście. Nie zabiliśmy jej. To był wypadek. Chcieliśmy ją tylko nastraszyć. I kobieta nie żyje, a dziecko straciło matkę. Pani komisarz kochana, ja to wszystko oddam. Ten telewizor, tego robota, nawet tego laptopa oddam. Znaczy, laptopa sąsiad odda. Nie rozumiesz, Buczko? Pójdziesz siedzieć za człowieka. Weź go wyprowadź na dołek. Później do niego wrócimy. Niech pan wstanie. Zapraszam. Potoczny, czekaj. Kiedy przyjechałam pod kamienicę, ciebie nie było. Gdzie wtedy pojechałeś? Rodzinne sprawy miałem. Codziennie na Gorczaku spotykam takich sąsiadów. Ludzi wegetujących na zasiłkach, pokonanych przez życie, bez nadziei i perspektyw. Rozumiem, dlaczego okradł nieboszczkę, rozumiem, dlaczego wolał zabić niż oddać pieniądze. Może powinienem mu współczuć, ale jakoś nie potrafię. Smutna jesteś. Co się dzieje? Andrzej nawet nie zadzwonił. Przecież powiedział, że przyjedzie. No bo to pies. Szanuję tylko swój mundur, mówiłam ci. O! Widzisz? No dzień dobry. Tato! 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 Babciu! Cicho. Babciu, co się stało?
Babciu! No co tam czekacie na karetkę? Dzwońcie! Babciu! Mamo. Mamo. Co ci jest? Proszę się rozejść! Proszę odłożyć ten telefon! Proszę odłożyć telefony! Żadnych zdjęć! Cholera jasna, no zatrył się! Wezwijcie karetkę! Cholera. Antek? Przynieś coś do zatamowania krwi. Przestań wszystkim pomagać, okej? Bo im bardziej próbujesz, tym większe jesteśmy dupie. Nieźle spierdoliłeś tą sprawę. I co, mała? Nie możesz się doczekać, co? No ja też. Nie szarp się, kurwa!